Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak instalowałem panele wykonane z kompozytu mineralno-polimerowego, w skrócie nazywane SPC. Partnerem filmu jest firma Salak, która jest producentem paneli podłogowych sprzedawanych pod marką Jutra. Panele te będę chciał ułożyć w kuchni i w salonie i zależy mi na tym, żeby nie było dodatkowego progu między tymi dwoma pomieszczeniami. W kuchni panele te zostaną ułożone na wylewce samopoziomującej, natomiast w salonie ułożę te panele na starych panelach. I jeżeli chodzi o układanie takich paneli na starej podłodze czy innych panelach, no to trzeba dobrze sprawdzić to podłoże, żeby było stabilne, tak praktycznie jak podłoże betonowe. Dlatego układając te panele w salonie, zrobiłem to na własne ryzyko. Powinienem zedrzeć wszystko do betonu, wyrównać betonem, wyrównać wylewką samopoziomującą i dopiero ułożyć panele. Tak wygląda panel bez podkładu. Do takiego panela musimy podkład dokupić osobno. Jeżeli chodzi o panele SPC, no to ten podkład nie może być zbyt gruby, dlatego trzeba zastosować się do wytycznych z instrukcji montażu. Ja postanowiłem założyć panele z przyklejonym już podkładem i wyglądają one w ten sposób. Na dłuższej krawędzi panelu mamy pióro z jednej strony, po przeciwnej stronie mamy wpust. Podczas montażu panela trzeba dopasować pióro do wpustu, tak żeby nie było szczeliny. Na krótszym boku panela jest podfrezowanie, które po dobiciu młotkiem zatrzaskuje się. Panele te są montowane na klik, czyli nie potrzebujemy tutaj żadnego kleju, żadnych śrubek. Trzeba tylko dopasować odpowiednio pióro, które znajduje się na jednej krawędzi panelu, do wpustu, które znajduje się na drugiej krawędzi panelu. Pióro i wpust znajdują się na tych długich krawędziach. Bardzo długo zastanawiałem się, jakiego typu materiał wykorzystać w kuchni. Na początku chciałem ułożyć płytki i dla mnie zaletą było to, że są bardzo wytrzymałe i stabilne. Jeżeli chodzi o wady, no to dla mnie wadą było to, że płytki są zimne, zimniejsze niż panele. No i koszt ułożenia takiej płytki. To jest cena płytki, cena kleju, cena robocizny. Jeżeli chodzi o panele, no to zalety paneli, no to są cieplejsze. Można samemu ułożyć takie panele. Są one wodoodporne i można je stosować też na ogrzewaniu podłogowym, ale tylko do 27 stopni. Na samym początku musiałem przygotować podłogę w kuchni. Znajdowały się na niej stare płytki, które musiałem skuć. Jeżeli chodzi o wylewkę, która nie była nośna, no to musiałem też ją skuć i wypełnić podkładem cementowym i warto tutaj zwrócić uwagę na to, żeby to był taki podkład, który szybko sknie. Wtedy przyspieszy to pracę. Po wyschnięciu podkładu cała posadzka została zagruntowana i wykonana została wylewka samopoziomująca. Poczekałem, aż ta wylewka samopoziomująca wyschnie i przystąpiłem do układania paneli. Na samym początku musiałem rozplanować ułożenie tych paneli tak, żeby zarówno w kuchni, jak i salonie te panele dobrze były ustawione. Chodzi tutaj o ustawienie względem okien, jako że nie będzie łączenia w progu tych paneli z jednego pomieszczenia w drugim, no to musiałem je też rozmieścić względem 4 ścian. Chodzi o to, żeby przy ścianie nie trzeba było przycinać takich wąskich pasków panelu, ponieważ one zawsze kiepsko się trzymają z innym panelem. A jeżeli zostanie tego panela, nie wiem, 50%, no to już jest to bardziej stabilne. Używając lasera pomierzyłem odległości od ścian i linia, którą wyznacza laser, będzie początkiem jak gdyby układania tych paneli. I tutaj od razu mówię, jeżeli robicie to w jednym pomieszczeniu, no to dobrze jest zacząć od jednej krawędzi ściany, zaklinować sobie te panele przy ścianie i wtedy podczas dobijania tych paneli do siebie nie mamy problemu z przesuwaniem się całej tej powierzchni, która na samym początku nie jest tak duża. Te kliny właśnie mają za zadanie zachowanie odpowiedniej odległości paneli od ściany. W instrukcji wyczytałem, że jest to odległość między 5 a 10 mm. Ta przestrzeń jest potrzebna po to, że jeżeli panel pod wpływem zmiany temperatur będzie się wydłużał i skracał, no to będzie miał miejsce
żeby na siłę jak gdyby nie pchać ściany i na przykład się nie wybrzuszać, tylko będzie swobodnie mógł się rozszerzać. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby zachować właśnie ten odstęp od ściany. Jeżeli powierzchnia paneli będzie większa niż 100 m², no to trzeba zaplanować dylatację, tak żeby te duże powierzchnie nie były połączone ze sobą, ponieważ panel musi mieć możliwość swobodnego rozszerzania się i kurczenia. Ja zacząłem bardzo nietypowo, zacząłem od linii na środku tych dwóch pomieszczeń, przechodzącej przez próg i korzystając z lasera będę starał się układać te panele wzdłuż linii wyznaczonej przez laser i będę dobijał te panele zawsze stojąc jak gdyby po przeciwnej stronie, czyli ciężar mój będzie dociskał panel do podłoża i to zmniejsza jak gdyby ruch tego panelu podczas dobijania. Jakie narzędzia potrzebujemy podczas pracy przy układaniu takich paneli? Dobrze jest mieć oryginalny zestaw do tych paneli i chodzi o to, żeby tutaj był taki element, przez który będziemy dobijać, żeby nie dobijać bezpośrednio młotkiem po panelu, tylko uderzać przez taki specjalny klocek wykonany z tworzywa. Ja tutaj mam młotek gumowy. Jeżeli ktoś nie miałby młotka gumowego, chciałby dobijać zwykłym młotkiem, no to musi dobijać klik przez ten klocek dostarczony z zestawem do montażu. Bardzo przydatne też są kliny, którymi ustawimy sobie jak gdyby pierwszy rząd do ściany, tak żeby podczas dobijania te panele nie przesuwały się. Przydaje się też taki specjalny dobijak, którym dobijamy panele blisko ściany, także nie mamy możliwości dobicia młotkiem, ponieważ szczelina jest zbyt wąska, natomiast przy pomocy tego elementu jesteśmy w stanie dobrze dobić te panele. Jeżeli chodzi o przycinanie paneli, no to dobrze jest mieć liniał metalowy, który posłuży nam do cięcia paneli wzdłuż. Dobrze jest też mieć kątownik, który pomoże nam wyznaczyć prostopadłą linię poprzecznie na panelu. Trzeba też mieć ostry nóż do tapet. Cięcie takich paneli wygląda w ten sposób, że nacinamy panel od tej strony zewnętrznej, po której się chodzi i zginając go łamiemy. Jeżeli chcemy wyciąć bardziej nietypowy kształt, możemy to zrobić tą metodą. Możemy też wspomóc się wyżynarką lub piłą. Panele, które montuję, są dostępne w wersji z przyklejonym podkładem, dlatego po złamaniu panelu trzeba też ten podkład obciąć nożykiem do tapet. Jeżeli zakupicie panele bez podkładu, no to musicie dodatkowo przed zaczęciem ułożenia paneli rozłożyć podkład. Po ustawieniu pierwszego rzęda paneli zacząłem układać panele w jednym kierunku. Po dojściu do ściany zacząłem układać te panele po drugiej stronie. Tutaj w progu powycinałem elementy na ścianę i wystawiłem tak jak gdyby zaproszenie, które umożliwi mi dołożenie paneli w późniejszym czasie. Najważniejsza sprawa, żeby te panele ułożyć za jednym razem, ponieważ jeśli źle zabezpieczycie te krawędzie tych paneli, które wystają do innego pomieszczenia, będziecie po tych krawędziach chodzić, zginać, to potem będzie problem z zaczaśnięciem nowych paneli. Dlatego ja jak najszybciej próbowałem uporać się właśnie z ułożeniem tych paneli, żeby potem nie było problemów z tym, że panel stary, pozgniatany na krawędzi nie pasuje do nowego. Podczas układania paneli trzeba zwrócić uwagę na to, żeby jeden panel na drugi zachodził odpowiednią długość. I tutaj można kupić różnego rodzaju długości tych paneli, dlatego trzeba zaznajomić się z instrukcją i dokładnie wykonać wszystkie czynności z instrukcji. Od wyrównania powierzchni po zalecaną zakładkę między jednym a drugim rzędem paneli. Jeżeli rozpakowaliśmy sobie większą ilość paczek, no to trzeba też zwrócić uwagę, żeby te same wzory nie były blisko siebie, ponieważ będzie to wyglądało nieestetycznie. Jeżeli zobaczymy, że układamy panel i obok panel ma ten sam wzór, no to dobrze jest go odłożyć na bok, wziąć nowy panel, tak żeby się te wzory koło siebie nie nakładały.
Jest kilka metod montowania paneli. Najbardziej popularną jest montowanie tych paneli na cegiełkę. Wtedy na każdy cały panel łączenie w następnym rzędzie wypada na środek tego całego panelu. To jeszcze musimy dopasować między dwie ściany, czyli tak, żeby nie było jakiegoś małego docinka przy jednej ze ścian i trzeba też liczyć się z większym odpadem, ponieważ tego typu docinanie generuje odpad, którego nie możemy użyć w dalszej jak gdyby części układania. Panele można też montować losowo. Wygląda to w ten sposób, że zaczynam pierwszy rząd od całego panela, dochodzę do przeciwległej ściany i obcinam panel na wymiar. Trzeba tutaj zadbać o to, żeby ten docinek nie był zbyt krótki. Jeżeli jest zbyt krótki, no to ten pierwszy panel trzeba przyciąć, tak żeby te wymiary zakładki były odpowiednie. Drugi rząd paneli zaczynamy tym elementem, który odcięliśmy od tego panela, który był zamocowany na końcu pierwszego rzędu. I ta metoda jest bardzo oszczędna w odpad. Tak jak widzicie, teoretycznie odpadu nie ma. Panele przed ułożeniem powinny przebywać w tym pomieszczeniu, w którym będą układane, przynajmniej przez 2 dni. W temperaturze między 15 a 27 stopni Celsjusza. Panele zawsze dobijamy przy pomocy tego kawałka klocka, który został dostarczony przez producenta i tutaj trzeba zwrócić uwagę, którą stronę używamy do dobicia. Jeżeli dobijamy panel jak gdyby od góry, żeby go zaczasnąć na klik, no to też dobijamy go przez ten kawałek klocka. Po ułożeniu paneli na całej powierzchni przystąpiłem do mocowania listwy przypodłogowej, która jest dostępna w tym samym kolorze co panele. No i tutaj sprawa jest prosta. Ja zawsze zaczynam od narożnika wewnętrznego, zakładam ten narożnik, przystawiam listwę i obcinam na równo ze ścianą. Takie listwy przypodłogowe można zamontować za pomocą kleju, za pomocą kołków. Ja użyję kołków szybkiego montażu o długości 60 mm, ponieważ między ścianą nośną a tą listwą przypodłogową mam jeszcze płytę kartonowo-gipsową. Jeżeli na ścianie nie byłoby karton gipsu, no to użyłbym kołków szybkiego montażu o długości 40 mm. Po obcięciu na wymiar ściągam ten element ozdobny, wiercę przez tą listwę, wkładam kołek, dobijam młotkiem, można też dokręcić wkrętarką. Jeżeli chodzi o te kołki szybkiego montażu, no to dobrze jest, żeby miały one taką płaską krawędź, która współpracuje z listwą, a nie były one stożkiem, ponieważ stożek może przejść przez ten materiał plastikowy, natomiast jak jest płaska powierzchnia, no to bardziej stabilnie ten kołek trzyma. Jeżeli chodzi o tą listwę przypodłogową, którą ja zastosowałem, no to jest ona wysoka na 80, można schować w niej dość dużo przewodów. Jeżeli chcemy jakiś dodatkowy przewód, nie wiem, antenowy, sieciowy sobie poprowadzić, no to jest miejsce, żeby go ładnie zamontować właśnie w tej listwie przypodłogowej. Używając narożników wewnętrznych, zewnętrznych oraz łączeń paneli, gdy mamy odcinek większy niż 2,5 metra, ułożyłem te listwy przypodłogowe naokoło pomieszczenia i w następnych filmach zacznę montować meble kuchenne. Napiszcie w komentarzu, jak Wam podobają się tego typu panele. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!